Jest rok 2020. Student właśnie padł. W Van Binhu można płacić kartą. A Mim jeszcze stoi. Nasza główna bohaterka jest biedną studentką informatyki, która ciężko haruje na 2/7 etatu, aby się utrzymać. Jej ostatnim ciepłym posiłkiem była pizza na wykładzie Google'a na wydziale. Życie nie jest proste. No cześć. Powiedz proszę, na kiedy będzie gotowy ten nowy moduł do USOSWEBa? Jaki znów moduł? Ten, który inteligentnie przydziela studentom ogólny na podstawie ich aktywności na Facebooku. Wszyscy na to czekamy, a za chwilę otwiera się rejestracja. Na piątek. Mam nadzieję, żeby nie było tak jak ostatnim razem. Yes, it's a rich man's world. I work all night and work all day to pay my bills. I have to pay the night. Ain't it sad? And still there never ceased to be a single penny left for me. Never. That's too bad. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a coffee and healthy, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Money, money, money. Always sunny in the rich man's world. If I had a little money, it's a rich man's world. Yes, it's a rich man's world. A man like that is hard to find, but I can get him over mine. I can get. Ain't it sad? Ain't it sad? And if we happen to be free, I bet he wouldn't fancy me. Wouldn't. That's too bad. That's too bad. I must have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Money, money, money. Always sunny in the rich man's world. If I had a little money, it's a rich man's world. Money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Money, money, money. Always sunny in the rich man's world. If I had a little money, it's a rich man's world. Yes, it's a rich man's world. Na szczęście nasza bohaterka nie była sama. Miała oddanych przyjaciół ze studiów. Oto jeden z nich. Wrócił właśnie z Erasmusa w Zurychu, gdzie całą kasę ze stażu w naszej klasie wydał na kawałek podłogi do spania. O ile stołówka na biologii nie zacznie akceptować płatności w eurogąbkach, to też jest w finansowym dołku. Cześć! Jak tam dalej problemy z kasą? O Jezu, weź nie pytaj, mam dosyć tej roboty. Czasem sobie myślę, że te 8 lat temu, kiedy wybierałam kierunek studiów, na Mimie źle wybrałam. Co? Chciałeś być matematykiem? Co? Nie, pogięło cię? Ale słyszałam, że wszyscy studenci mechaniki są bajecznie bogaci. No, ci to mają życie. Nie muszą tyrać jak my, bez owocowych
czwartków. Bez karty multisporta, no. A my tramy, jak jacyś niewolnicy. Nasi bohaterowie nie chcieli jednak tak łatwo poddać się biedzie. Zaczęli myśleć, jak znaleźć niezawodne źródło zarobku. Słuchaj, jaki zawód jest najbardziej opłacalny w naszej dziedzinie? Pracownik naukowy? Nie no, ty to masz łeb. Świetny pomysł. Będziemy żyć, prowadzić badania i będziemy żyć z kasy z grantów. No, super, ale czy do tego nie trzeba być co najmniej doktorantem? No ale zaraz. Przecież zaczęłaś studia 8 lat temu, nie jesteś już na doktoranckich? Nie, na licencjacie. A. Ale jak w tym roku w końcu zdam No dyskretną... słuchaj, no tyle nas czeka przygód. N versus NP, tak? Dobrze mówię? P versus M. P versus NP. Optymalny algorytm mnożenia macierzy. Aha. Kiedy pójść do Kubusia, żeby stać w najmniejszej kolejce? Nasza bohaterka była jednak sceptyczna. No nie wiem, jestem jednak sceptyczna. Co ty taka sceptyczna jesteś? Przed chwilą powiedziałaś szefowej, że wyjdzie projekt na produkcję w piątek. No i wtedy wpadłem na to, jak obalić tą tezę, więc niestety nie mam nadal rozwiązania. A ile ja bym dała, żeby rozwiązać w końcu ten problem? Mamy tyle kasy z tych wszystkich grantów i żadnych wyników. Żadnych! Przepraszam, że się wtrącam, ale czy przypadkiem nie szukają państwo kogoś, żeby rozwiązać bardzo trudny problem i są gotowi oddać troszeczkę pieniędzy? No nie inaczej, jesteśmy zdesperowani. A jeśli można wiedzieć, jaki to problem? Najtrudniejszy z najtrudniejszych. Jak wyobrazić sobie liczbę miliard? Jak wyobrazić sobie liczbę miliard? Miliard bardzo łatwo wyobrazić sobie jako kostkę o boku długości 1000. Natomiast jak wyobrazić sobie 1000? To kostkę o boku 10. Łącząc oba fakty, dostajemy intuicyjny sposób na wyobrażenie sobie miliarda. Za pomocą liczb dających się przedstawić na palcach. Mianowicie jest to 9-wymiarowa kostka o boku długości 10. No tak, ale jak sobie wyobrazić 9-wymiarową kostkę? O, to bardzo proste. No więc, kostka dwuwymiarowa to po prostu kwadrat. Kostka trójwymiarowa to sześciat. A dalej no to już przez indukcję. To genialne! Jesteśmy uratowani! Niech żyją nam, niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Niechaj żyją, niechaj żyją. Niech żyją nam, niech żyją nam.
poszło zgodnie z planem. Lud wiwatował i rzucał pieniędzmi w naszych bohaterów. Ktoś podszedł i oddał im nawet swój karnet na obiady w Kubusiu. Dziekan ze łzami w oczach wręczył im talon na 2 wybrane kierunki w najbliższym roku akademickim. Wszyscy uwielbiali naszych bohaterów. Nie mogło jednak odbyć się bez trudności. Ratunku! Pomocy! Pomocy! Co się stało? Coś strasznego! Siedzieliśmy sobie w naszym laboratorium, nasz cały zespół informatyczny. Testowaliśmy nasz nowy algorytm, de novo hocus pocus, kiedy nagle odkryliśmy śmiertelnie niebezpieczny gatunek wirusa. Najbardziej niezwykłe w tym wszystkim jest to, że wirus zdaje się atakować w bardzo regularny sposób. Atakuje zawsze przy pełni księżyca, w piątek, z wyłączeniem lat przestępnych, świąt narodowych i wyborów prezydenckich. Czy nazwaliście go koronawirusem? Nie. Zgodnie z naszą systematyką jest to gatunek koronawirusa. Śmiertelnie niebezpieczny. Hola, hola. Czy to nie wy jesteście tymi genialnymi naukowcami, którzy potrafią rozwiązać nawet największe problemy? A, właśnie. Na pewno poradzicie sobie też z jakimś tam wirusem. Ale czy do tego nie potrzebujemy jakiegoś grantu? Ależ skąd? Koszty obliczeń w ostatnich latach tak zmalały, że teraz same bakterie płacą nam za to, żeby je sekwencjonować. No poradzicie sobie. W was nasza ostatnia nadzieja. Tylko bądźcie ostrożni. I pamiętajcie o sanityzacji. Idź sobie stąd, wirusie. Sudo? Idź sobie stąd, wirusie. Jesteście słodcy. Nie macie jak mnie pokonać. Zgłębiłem całą matematykę wyższą i spędziłem lata w security.
Moja moc nie zna granic. Udowodnij! Co to? Klucz do drzwi labów na 2. piętrze. Po co tu jesteś? Przybyłem tu, aby ostatecznie zostać najpotężniejszą istotą na Ziemi. Czyli? Prodziekanem do spraw studenckich. Nie pozwolimy ci na to! Jak możemy cię pokonać? Ha, chcecie mnie pokonać, tak? Znacie może grę w matematyczne dowody? Potrzebuję od czasu do czasu zmiażdżyć kogoś intelektualnie, żeby podbić sobie samoocenę. Dowody? No, normalnie, jak na egzaminie. Przegrywa się, jeśli nie jest się w stanie podać jakiegoś dowodu. Jako że i tak nie macie ze mną szans, mogę dać wam fory i odpowiadać jako pierwszy. No dalej, co dla mnie macie? Okej, co powiesz na zasadnicze twierdzenie algebry? Ha, czy to ma być zniewaga? Proszę. Niech to wykpił się jakoś ze spolonu. Wygląda na to, że ta rozgrywka nie potrwa długo. Proszę powiedzieć, co państwo wiedzą o dowodzie twierdzenia kantora Bernsteina? Nie wiem, czy powinniśmy ryzykować. Nie no, przestań, no przecież znam liczby kardynalne. Co może pójść nie tak? O! No dobrze, a kto panu pozwolił używać pewnika wyboru? Ale... Tego było już za wiele dla naszego młodego przyjaciela. Nie mógł wyobrazić sobie życia w ZF zamiast ZFC. A cóż to tam masz za flaszeczkę? Jakiś środek odkażający? Wy ludzie jesteście tacy zabawni. A ty, wirusie, jesteś taki mądry i potężny. Ty nie stosujesz żadnej sanityzacji? Ja? W życiu. Nie zniżyłbym się do waszego poziomu. O, wirusie, a zanim mnie też pokonasz, czy możesz spełnić moje ostatnie życzenie? Co to za życzenie? Ja chciałabym po raz ostatni pooglądać zdjęcia słodkich kotków. No dobrze. Zdjęciom słodkich kotków nie mogę się oprzeć. Dziękuję. Spójrz, tutaj jest najsłodszy kotek, jakiego w życiu widziałam. Ale chwila. Tu nie ma żadnego kotka. Tu jest tylko napisane form action równa się localhost / virus / remove. Doktora! Ja jestem doktorem. On ma zawał! Jestem doktorem informatyki. On umiera! A próbowaliście wyłączyć i włączyć? Na szczęście, ostatecznie naszym bohaterem zajęli się kompetentni doktorzy z najliczniejszego na naszym wydziale zakładu braku logiki. Koniuszynna postać normalna, podwójne zaprzeczenie, prawa de Morgana. Coś. Oj, dziękuję. Udało wam się! Pokonaliście wirusa! Tak, chyba tak. Musimy to uczcić. Darmowa pizza i naklejki na laptopy dla wszystkich. When the Longwood bar, crazy like the Lord, we've gone out of Rivia, and long came this song. From when the white wolf fought, the silver tongue dead, his army of fellows, he's moved in there. They came after me with masterful deceit, rolled down my hood, then they kicked in my teeth. While the devil's horns, means are tender meat, and so cried the witcher,
he can believe. Thus according to your richer, O valley of plenty, O valley of plenty, thus according to your richer, O valley of plenty, O valley of plenty. At the edge of the world, find the mighty horn, the ashes and breaks to the morn. He trusts every elf, far back on the shelf, up on the mountain, from whence it came. He wiped out your past, blood kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's why a big tail, a champion prevailed, defeated the villain, the poor and so Thus according to your richer, O valley of plenty, O valley of plenty, thus according to your richer, a friend of humanity. Thus according to your richer, O valley of plenty, O valley of plenty, thus according to your richer, a friend of humanity. Thus according to your richer, O valley of plenty, O valley of plenty, thus according to your richer, a friend of humanity. Thus according to your richer. Nasi młodzi bohaterowie, pomimo zwycięstwa, nie byli jednak szczęśliwi. Czuli, że w zadaniu, którego się podjęli, popełnili o kilka blefów za dużo. Chcielibyśmy wam coś ogłosić. Po pierwsze i najważniejsze, jest nowa wystawka okolicznościowa w bibliotece. A po drugie, A po drugie, no chcielibyśmy was przeprosić za te wszystkie matematyczne wygłupy. No ale doskonale wiecie, że gdyby nie siła przyjaźni i miłości i twierdzenia o materacji, to nie wylądowalibyśmy tak miękko, prawda? tym razem wygraliśmy z wirusem, ale tak jak luki bezpieczeństwa i słabe matematyczne żarty, może on nas dopaść jeszcze wielokrotnie. Dlatego pamiętajmy, aby trzymać się na baczności, znać swoje aksjomaty oraz nie przyjmować zdjęć słodkich kotków od jakichś niezaufanych typów. No a przede wszystkim... No doceniać piękno świata. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty